Witamy na kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Ja i mój daimon. Zapraszamy wraz z daimonem do rozważania książki Arystotelesa. No właśnie tytuł. To znaczy tutaj jest napisana teoria poezji i sztuk pięknych czy wyrafinowanych. Natomiast angielski tytuł w ogóle, znaczy w świecie anglojęzycznym mają duży problem, którego my nie mamy, więc pójdzie nam bardzo łatwo. Poeos, greckie słowo, oznacza tworzyć. Więc poeta to jest twórca, a poezja to jest twórczość. I to jest Arystotelesa dzieło o twórczości. W świecie anglojęzycznym tworzenie kojarzy się bardziej z wyrobami. Choć oczywiście mają słowo, które jest analogiczne do naszej kreatywności, ale no, mniejsza o to. W każdym bądź razie to ich bardzo zajmuje, jak interpretować poetykę w sensie greckim. My nie musimy za bardzo interpretować, bo mamy słowo analogiczne niemalże 1 do 1, twórczość, twórca i Arystoteles rozprawia o twórczości. I na wstępie zaznacza, zgodnie zresztą ze zdrowym rozsądkiem, że choć wprawdzie twórczość między innymi poznaje się po tym, że ma rytm i wiersz, to nie wszystko, co jest rytmiczne i pisane wierszem, zalicza się do twórczości. Podaję przykład medycyny spisanej wierszem. Nie nazwalibyśmy lekarza piszącego medycyny wierszami poetą. Przedmiotem twórczości według Arystotelesa to działanie człowieka, czyny ludzkie. I wrócimy niebawem do tej kwestii, żeby wyjaśnić, dlaczego właściwie działanie człowieka i czyny ludzkie. Ale Arystoteles twierdzi też, że poezja czy twórczość, będę używał w tym odcinku słowo poezja właściwie jednoznacznie z twórczością. Arystoteles twierdzi, że poezja jest właściwie wpisana w naturę ludzką. Dlaczego? Dlatego, że jako jedyne zwierzę w królestwie zwierząt człowiek uczy się na podstawie imitacji. Człowiek imituje to, co robią inni. I nauka, i tu Arystoteles zaznacza, że jest to prawda naturalna dla całej ludzkości, nie tylko dla filozofów. Nauka czyni nas radosnymi. Lubimy się uczyć. Cieszymy się, kiedy czegoś potrafimy. A sposób, w którym się uczymy, to jest właśnie imitacja. A poezja, twórczość, to jest imitacja. Podaje Arystoteles taki bardzo prosty przykład. Widok trupa raczej mrozi. Natomiast jeżeli widzimy doskonale odzwierciedlonego dzieła sztuki, które jest imitacją zwłok ludzkich, jesteśmy zachwyceni. Zachwyceni i z powodu dokładności dzieła, ale też dlatego, że możemy się uczyć o anatomii chociażby. I po takim dłuższym wstępie Arystoteles dzieli poezję na 2 rodzaje. Osoby małoduszne, którzy kpią, produkują oraz chcą oglądać satyrę, która po różnych przemianach staje się komedią. A Arystoteles definiuje komedię jako dramatyzacja absurdu. I tutaj
twierdzi, że komedia to źle brzmi, bo i małoduszność, i absurd, ale Arystoteles twierdzi, że komedia nie jest tożsama ze złem, dlatego że absurd to podkategoria brzydoty. Zło jako tako jest brzydkie. Absurd to jest taka mniejsza brzydota, która bywa zabawna i właściwie śmieszna. Arystoteles też oczywiście wskazuje, że maska, bo tu trzeba pamiętać, że w teatrze starożytnych Greków aktorzy nosili maski. I maska wyrażająca komedię była brzydka, lecz nie było na niej bólu. Drugim rodzajem twórczości to taka, która powstaje na bazie powagi wielkodusznych twórców. I wielkoduszny twórca, oczywiście początkowo jego dziełem to jest epika, natomiast koniec końców szczytem twórczości wielkodusznej jest tragedia. I tragedia według Arystotelesa to jest imitacja czynu poważnego i wzniosłego. Arystoteles podaje 6 zasadniczych cech tragedii, ale nie będziemy tutaj wnikać. On bardzo dużo kategoryzuje. Taki ma zwyczaj i w tym dziele, i we wszystkich jego dziełach próbuje sprowadzić wszystkiego do pierwotnych czynników. I tutaj jak najbardziej z twórczością też rozpoczyna od pierwotnych czynników. Natomiast my nie będziemy wnikać i analizować tę całą procedurę. Wróćmy właśnie teraz do twórczości, do przedmiotu twórczości jako działalności ludzkiej. Najlepiej to właśnie widać według Arystotelesa w tragediach. Dlatego, że choć rzeczywiście to charakter determinuje jakość danego człowieka, to, czy człowiek będzie się śmiał, czy płakał, zależy od tego, co on robi. I tutaj, jeżeli to jest mgliste i niejasne, to oczywiście najlepsze tego wyjaśnienie znajdziemy w etyce nykomatiańskiej, czyli Arystotelesa Studium nad etyką, ale z grubsza można to sprowadzić do tego, że dla Arystotelesa to, jaka była zawartość serca, umysłu, duszy, charakteru człowieka, było rzeczą wtórną wobec czynów, jakich dana osoba wykonywała w ciągu swojego życia. Także na przykład, to jest rzeczywiście zresztą teoria Arystotelesa dotycząca wykształcenia dobrego człowieka, że nawet jeżeli ktoś ma zły charakter, to jeżeli powtarzać będzie dobrych czynów, to wejdzie w nawyk dobrych czynów i dobre czyny przemienią jego charakter na dobry, bo przyzwyczają go do dobrego. I tak samo zepsuta jednostka to jest taka, która na przykład pomimo dobrego urodzenia, dobrego pochodzenia, szlachetnego serca, czyni źle do takiego stopnia, że czyny przemieniają tę jednostkę w osobę złą. Natomiast z punktu widzenia twórczości, sztuki, teatru, to proszę sobie wyobrazić, jak nudny byłby spektakl, w którym przedstawiamy bohatera, który z góry jest nam znany jako osoba szlachetna i ten się 2 godziny uśmiecha. I mówimy, że oto spektakl o szczęściu. A Arystoteles oczywiście bardzo zdroworozsądkowo i słusznie wskazuje, że
twórczość przedstawia czyny, które prowadzą do szczęścia lub nieszczęścia. I najważniejszą rzeczą dla Arystotelesa w tragedii, duszą tragedii, to jest struktura wątku. I znowu dla łatwiejszego zrozumienia Arystotelesa podaje nam taki przykład z malarstwa wzięty, że można by sobie wyobrazić, że wymiesza malarz najpiękniejsze kolory, jakich oko ludzkie kiedykolwiek ujrzało, i potem bez ładu i składu po prostu tymi kolorami rzuca na płótno. I Arystoteles twierdzi, że wynik, mimo pięknych kolorów, będzie dużo mniej przyjemny, dużo brzydszy, aniżeli rysunek z kredy portretu jakiejś osoby. Poza strukturą wątków tragedii bardzo ważna jest myśl, jaką tragedia przedstawia. I tutaj Arystoteles powiada, że i to jest takie znamienne, w pewnym sensie zaczyna się skarżyć na swoich czasów, na współczesnych mu artystów. I to jest skarga, która chyba wybrzmiewa w każdych czasach, bo Arystoteles mówi, że kiedyś to poezja tragiczna przedstawiała myśl polityczną, czyli tą najpoważniejszą, zawierającą największą powagę i zajmującą wielkodusznych ludzi. A teraz to się trochę gorzej zrobiło i tak naprawdę to w tej tragedii widać coraz więcej retoryki. Trochę żeśmy o retoryce mówili wcześniej, w poprzednich odcinkach, gdy dyskutowaliśmy nad państwem Platona. Dla przypomnienia, to retoryka to jest rzecz, która brzmi poważnie, brzmi istotnie, brzmi wysoce ważnie, a tak naprawdę właściwie tylko brzmi. Tragedia powinna oczywiście zajmować się polityką. Myśl tragedii powinna być myśl polityczną. A jeżeli chodzi o efekt tragedii, no to zgroza i współczucie. Efektem tragedii ma być zgroza i współczucie wedle Arystotelesa. I takim spoiwem całości Arystoteles nazywa dobra tragedia ma przedstawiać jedności wątku. I to trochę trudno to zrozumieć, bo on opisuje to jako jedność czynu, podaje pewne przykłady od Homera, ale później, pod koniec swoich rozważań, podaje przykład, który moim zdaniem najlepiej wyjaśnia, czym jest jedność sztuki twórczej. Otóż Arystoteles powiada, że sztuka powinna odzwierciedlać organizm biologiczny. No, trzeba pamiętać, że Arystoteles oczywiście poza tym, że był politologiem, filozofem, fizykiem, matematykiem, był też biologiem i pisał traktat na temat biologii. I Arystoteles powiada, że tak jak organizm jest pewną całością, która z jednej strony ma jakiś swój początek i koniec i można by sobie wyobrazić, że na przykład należałoby coś dodać temu organizmowi, ale wtedy byśmy popsuli jego wewnętrzną doskonałość. I że każda sztuka, tak jak oczywiście są różnorodne organizmy, które działają wedle różnorodnych zasad biologicznych, ale każda z nich jest sama w sobie zamkniętym systemem, który ma pewną swoją strukturę, logikę i piękno. I tak powinno być z dobrą tragedią. I teraz Arystoteles przechodzi do takiego rozważania, w którym pisze tak. Poezja mówi o tym, co mogłoby się wydarzyć, w przeciwieństwie do historii, która mówi o tym, co się wydarzyło. Tym samym poezja zajmuje się tematyką uniwersalną, to znaczy, co
prawdopodobnie mogłoby się wydarzyć, gdyby bohaterów z takimi, a nie innymi cechami osobowościowymi posadzić w takich, a nie innych warunkach, a historia zajmuje się po prostu partykularnymi wydarzeniami z przeszłości. Zdaje się zatem, że oczywiście poezja, i to Arystoteles mówi, że zatem poezja czy twórczość jest rzeczą wyższą aniżeli historia. Ale, i to jest bardzo ciekawy wątek się pojawia, szczególnie dla naszych wytrwałych słuchaczy, którzy przeszli przez nasze 3-odcinkowe studium na temat fenomenologii ducha Hegla. Dlatego, że Arystoteles powiada, że możliwa jest historia przedstawiona jako poezja, która wydarzenia z przeszłości przedstawiają nie tylko w formie partykularnych zdarzeń, lecz jako rzecz, która stała się dlatego, że była ona prawdopodobna. I każdy, kto czytał Hegla, natychmiast zadaje sobie pytanie, czy historia, jaką Hegel przedstawia, nie jest jednym wielkim dramatem zgodnym z zaleceniami Arystotelesa. Dlatego, że jest nawet moment, w którym Arystoteles pisze o tym, że doskonała tragedia posiada wszystkie sprzeczne ze sobą elementy, które składają się w jedność. I jeżeli połączymy to jego powiedzenie na temat tragedii z tym, z tą nauką na temat możliwości poetycznej historii, to czym innym jest historia według Hegla niż właśnie taką arystotelowską tragedią w najlepszym tego słowa znaczeniu. Aczkolwiek tu należy się zatrzymać i zastanowić nad jednym, bo Arystoteles powiada, że perfekcyjna, najlepsza z najlepszych tragedii to jest taka, która kończy się nieszczęśliwie. Dlatego zresztą, choć oczywiście w porównaniu z Sokratesem, który zechciał wygnać Homera z miasta i ocenzurować wszystkie jego sztuki, Arystoteles ma lepsze zdanie o Homera i broni Homera jako najlepiej kłamiącego poety, to jednak z uwagi na to, że jest zdania, iż najlepsza tragedia to jest ta, która kończy się bardzo źle, to sugeruje, iż Eurypedes, którego książkę też tutaj mamy, jego sztuki też kiedyś przeczytamy, może nadają się na dział literatura, i twierdzi, że oto jest najlepszy tragik, czy poeta tragiczny w Grecji. No i można się zastanawiać oczywiście, na ile Hegel jest współczesnym poetą tragicznym. W tragedii też oczywiście jest cierpienie, które Arystoteles podkreśla, że musi ono być fizyczne. I tu bardzo ważna przy tej okazji rzecz, bo Arystoteles rzeczywiście jest adwokatem idei, iż tragedia musi być straszna, ale zarazem podkreśla, że nie może być okropna. To znaczy... W sensie brzydka? W sensie taka obrzydliwa? w sensie nawet bardziej prozaicznej. To nie może być tak, że ktoś na przykład, byśmy współcześnie powiedzieli, że ktoś, kto nakręcił film, w którym wszyscy się zabijają i jest dużo krwi. No tak, no to jest właśnie brzydkie. No tak, znaczy tak, Arystoteles by to nazwał... W sensie obrzydliwa, no. Tak, znaczy to jest jakaś farsa, tak. I tutaj Arystoteles ma też różne porady dla poetów. Na przykład powiada, że złą metodą jest zmienianie legend.
To znaczy działanie na zasadzie zaskoczenia, że na przykład jest znany bohater i robimy film, w którym ten bohater to jest naprawdę zły. Albo jest znana postać z legend, która zawsze jawi się nam jako zła, no to my robimy dzieło, w którym ta zła postać tak naprawdę jest dobra. Bo Arystoteles twierdzi, że to jest takie prostackie, że to jest forma uprawiania sztuki, która jest prostacka. Zanim przejdziemy do zakończenia, to tutaj chciałbym jednak wrócić na chwilę do tej kwestii właśnie Hegla i pytanie, na ile Hegel jest tragicznym poetą. Bo pamiętamy z filozofii Hegla, jak ważną rolę odgrywało uznanie. I wedle Arystotelesa w pięknej tragedii najważniejszą rolę odgrywa wątek uznania. W języku angielskim uznanie i u Hegla, i tutaj u Arystotelesa jawi się jako recognition. To słowo po angielsku ma dwa znaczenia. Z jednej strony zauważyć, z drugiej strony właśnie uznać. I u Arystotelesa oznacza zauważyć, mianowicie zauważyć czyjeś prawdziwe oblicze. Że bohater zauważa nagle, i tu podaje on różne przykłady, chyba najsławniejszy to jest przykład Edypa, który zauważa nagle prawdę o tym, kim ktoś jest. Tyle, że jeżeli pomyślimy o tym, zauważanie prawdy o tym, kim ktoś jest jednoznaczne z uznaniem w takim sensie, w jakim używa to słowo Hegel. Arystoteles tłumaczy uznanie jako zmiana z ignorancji ku wiedzy, na podstawie której budzi się bądź to miłość, bądź to nienawiść. U Hegla uznanie jest zamianą ignorancji czy nieświadomości na świadomości, na podstawie której budzi się stosunek pana i niewolnika. A ta dialektyka prowadzi do absolutu, jakim jest wyzwolony człowiek. Podobieństwa tutaj są bardzo ciekawe i to jest, warto się po prostu nad tym zastanowić. Zresztą sam Arystoteles w tym dziele nie tylko rozważa sztuki teatralne i poematy, lecz na przykład zalicza do twórczości rzeczy typu dialogów platońskich. My zresztą zapraszam tutaj naszych widzów do pierwszego i bodajże 10 odcinka. Pierwszy odcinek na temat pierwszej księgi Państwa Platona. Drugi, 10 odcinek na temat drugiej księgi Państwa Platona, w której ciągle powraca wątek, że musimy wyobrazić sobie, że siedzimy w teatrze i oglądamy to w teatrze. Bo to z jednej strony to jest dialog, w którym jest jakaś myśl przekazana w formie dykcji, ale cały czas jednak coś się dzieje. Czyny tam są. Może nie są one tak ekscytujące jak czyny Odyseusza. Nie są tak niesamowite jak wojny pod Troją, lecz są. I tak na koniec Arystoteles podaje dwa główne zasady dobrej poezji, czy właściwie dobrego poety. Czym się kieruje dobry poeta? Dobry poeta kieruje się koniecznością i prawdopodobieństwem. I Arystoteles tłumaczy to w taki sposób, że
dobry poeta to ten, który woli przedstawiać prawdopodobne niemożliwości zamiast nieprawdopodobnych możliwości. Jeszcze raz? Prawdopodobnych niemożliwości. Prawdopodobne niemożliwości zamiast nieprawdopodobnych możliwości. Aha, czyli po co nam jakaś możliwość, która i tak się najprawdopodobniej nie wydarzy, tak? Lepiej nam prawdopodobieństwo czegoś, co wydaje nam się niemożliwe? W pewnym sensie. Dlatego, że wszystko, co jest możliwością, choć mało prawdopodobną, jest niezaskakujące i nie budzi nasze emocje. No bo wiadomo, że jest to możliwe. Więc na przykład, gdybym zrobił sztukę opartą o następującą treść, że poszedł Stasiek wykupić totolotek i wygrał. No, jest to mało prawdopodobne, ale jednak prawdopodobne i możliwe. Więc to by było nudne. To znaczy, to jakby może by się to nadawało na jakiś surrealistyczny spektakl, w którym coś się dzieje, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli zrobimy przedstawienie, w którym na przykład ktoś zmartwychwstaje, no to jest niemożliwe. Ale czy to jest nieprawdopodobne? Czy to jest zupełnie niesłychane? To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o teorię twórczości Arystotelesa. Ja zachęcam Was do przeczytania tej książki. Przede wszystkim dlatego, że jedna część tej książki, którą nie omówiliśmy, to jest ta, w której Arystoteles dowodzi, że sztuka ma początek, środek i koniec. I w pewnym sensie, tak jak każde stare dzieło, powstaje jakiś stereotyp na jego temat i wydaje się nam, że Arystoteles to nie ma za bardzo nam niczego już do nauczenia, bo nasza sztuka już jest i nasza twórczość artystyczna jest taka zaawansowana i że właściwie wcale tak nie jest, że na przykład sztuka musi mieć początek, środek i koniec. Lubimy mieszać. Znaczy, można by powiedzieć w ogóle, że współczesna sztuka to trochę to jest tak jak taki uczeń, który Arystotelesa ma za nauczyciela i robi dokładnie wbrew temu, co mówi nauczyciel, nieco na złość nauczycielowi. Natomiast Arystoteles by chyba zadał takie pytanie, czy to jest rzeczywiście coś nowego, czy to są po prostu te drwiny, które należą do kategorii komedii. I Arystoteles nie mówi, że komedii nie powinno być, ponieważ przedstawia absurd, brzydotę i jest pożywką dla małodusznych ludzi tworzoną przez małodusznych artystów. Jak najbardziej uznaje, że coś takiego istnieje, może istnieć, powinno istnieć. Natomiast niemalże kompletny brak poważnej tragedii. I co to znaczy o naszej cywilizacji i o nas samych? No dobrze, to dziękuję wszystkim za udział, za wysłuchanie kolejnego odcinka i kto wie, może weźmiemy, może dobrze by było teraz sztukę Eurypedesa przeczytać i trochę o niej pomówić, ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dziękujemy wszystkim subskryberom, zachęcamy do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Miłego dnia.
zgodnie z nie potrafię to po polsku. Zgodnie z zasadą Arystotelesa. Zgodnie z zasadą Arystotelesa